Kochani, zaczęło się, właśnie przepikujemy nasze pomidory do takich oto pojemników. Zaraz Wam pomierzę i wytłumaczę, w co one idą. Mieliśmy tutaj ubaw, powiem Wam, bo zamówiliśmy je w dość sporej ilości i były tak włożone jeden w drugi. I nie mogłam w ogóle oddzielić tego pojemnika z całej tej wieży. I śmialiśmy się, że dzisiaj czas na rozdzielanie pojemników, a ciąg dalszy pikowania jutro. Ale nie, postaramy się zwinąć to dzisiaj z robotą, bo przecież jeszcze tyle jest w tyle, że musimy nadgonić. Ja przepikowuję już takie większe sadzonki pomidorów bez perlitu. Zobaczcie, użyłam samej ziemi. Tej ziemi, co kiedyś kupiłam, byłam zresztą z Wami, bo nagrałam filmik w ogrodniczym sklepie. Jest to ziemia do pomidorów, do papryk głównie. Dość fajna jest, słuchajcie, wróciłam po więcej worków i właśnie do niej przesadzam. I podam Wam wymiary. Średnica 15, wysokość jakieś 13 cm. Pojemników zamówiliśmy jakieś 37. Mają już porobione takie otworki. 2, 4, 6, 8 jednakowych otworków, więc myślę bardzo dobrze, bo drenaż będzie. Jeśli chodzi o jakość, to na pewno ta góra, brzegi są bardzo sztywne, dół też. Taki miękki w sumie cały ten bok, ale nie jest jeszcze tak bardzo miękki, nie jest taki uginający się, mega łamiący jak po jogurtach, tylko jest troszeczkę twardszy, bym powiedziała. Powoli już się ściemnia, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, że udało się nam napełnić wszystkie te doniczki i do nich właśnie zaraz trafią wszystkie nasze pomidorki. To są moje pomidorki gotowe do pikowania. Jak wiecie z mojego poprzedniego filmu, kiedy je wysiewałam, na ten sezon 2024 wyszło mi dokładnie 15 odmian. Jedna odmiana to jedna tacka. Będę potrzebować bodajże 4 z jednej odmiany, ale to jeszcze wyjdzie w praniu, żeby wyszło mi około 30 parę do mojego tunelu. Wybiorę takie najmocniejsze, najzdrowsze sadzoneczki. I za to właśnie się dzisiaj zabieramy. Wszystkie pojemniki, do których będę sobie pikować te pomidorki, już przyniosłam do domu ze względu na beznadziejną pogodę na zewnątrz. Nie mogę tego zrobić na zewnątrz, a muszę to zrobić już. Więc zabezpieczyłam swój stół, bo mam stół drewniany. Przebarwiłby się, więc zabezpieczyłam go taką czarną folią. Na to przyniosłam z zewnątrz te właśnie donice wypełnione ziemią. Jak widzicie, nie ma w nich perlitu. I do takich właśnie trafią moje pomidorki. I mój zestaw, który będę używać do pikowania. To jest moja stacja tutaj do zarządzania tego pikowania. Naklejki do podpisywania moich odmian. Para dobrych, cienkich rękawic. Cienko piszący długopis, bo mam bardzo małe naklejki. I do podważania, bo czasem jest trudno podważyć z takiej tacy. Różnie można użyć. Mi się dobrze sprawdza widelec, więc ten zestaw już jest. Możemy zaczynać. My raczej wolimy, jak ziemia jest niepodlana i takie suche, żeby wydostać z korzeniami, żeby tego nie uszkodzić, to raczej preferujemy, żeby było suche. Lepiej się nam podważa. Ale to oczywiście według uznania, bo niektórzy wolą podlać, żeby ta ziemia była mokra. Nam jakoś tak lepiej, jak zostawimy to suche, nie takie przelane. Tutaj już w tym pojemniku robimy otwór na środku. Nie dosypywaliśmy dużo ziemi, ale jak widać trochę tej ziemi i tak się na boki wysypuje. I tym widelcem delikatnie podważamy sobie z niewielką ilością ziemi i cały korzonek w dół. I mówiąc w dół, mam na myśli naprawdę zasypujemy całą łodygę pomidora. Zobaczcie.
Wszystko poszło w dół, zostawiamy tylko te liście. Największy parasol liści u góry. I wszystko dosypujemy do końca. Słuchajcie, to wszystko, co zasypaliście w ziemi, wypuści Wam korzenie, da stabilizację dla tej rośliny pomidora. Wszyscy, co macie pomidorki, doskonale to wiecie, ale jeżeli jest na moim kanale ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę z ogrodem, to będzie bardzo ważna informacja, że spokojnie zasypujecie tego pomidorka. I nawet jeśli on będzie troszeczkę wyciągnięty, to słuchajcie, nie stresujcie się, nie obawiajcie się, bo jeżeli ktoś zaczyna przygodę z pomidorem, to może te wyciągnięte pomidory powodują u Was mega duży stres, bo ja miałam też takie obawy i człowiek od razu myślał, że coś poszło nie tak, że na zmarnowanie, ale nic się nie bójcie, bo jeśli chodzi o pomidora, to zobaczcie. Zasypaliśmy go po brzegi i wygląda mega zdrowo. I teraz jak damy mu fajną temperaturę, damy mu fajne światło, to będzie naprawdę silna, stabilna roślina. Także nie obawiajcie się na starcie, jeżeli trochę Wam te pomidory wyciągnie. To nie jest przegrana bitwa, bo te pomidorki zasypiecie sobie po samą górę i będziecie mieć system korzeniowy z tej łodygi, która jest w ziemi. I ta sama technika do wszystkich pomidorków. Maksymalny otwór ziemi, dlatego że właśnie wejdzie cała roślina, a nie tylko system korzeniowy. I znowu podważanie widelcem. Tak, wybieramy najbardziej silne, najfajniejsze rośliny, które się udały. Przenosisz to bardzo zgrabnie w dół, maksymalnie zasypany po liście. Jak teraz ruszył te sadzonki, słuchajcie, ja Wam opiszę normalnie jaki zapach, jak czuć mega pomidorem teraz, jak to wszystko się ruszyło. Mega zapach. I teraz jak wszystkie te sadzonki sobie dopiero, oczywiście nie będę Was zanudzać, ja Wam nie pokażę wszystkich sadzonek, bo to wszystko musimy teraz przyspieszyć robotę i tym samym systemem każdą sadzonkę przesadzić, ale jak sobie wszystkie już przesadzę, to wtedy ponownie dogram i pokażę Wam, bo dopiero na końcu sobie podleję. Kochani, już zaczęłam tutaj podlewać te pomidorki. Po troszeczku, na spokojnie. Myślę, że jak tak duże mają te doniczki, dość spore, dość wysokie, chłonne, więc jak sobie podleję, to myślę, że przez dłuższy czas będą sobie pić i nie będą tak wołać, nie będą tak wysychać szybciutko, więc cieszę się, że to jest z głowy. Masa tego wyszła, jak to się przepikuje do doniczek, to naprawdę sporo miejsca zajmuje. Póki co trzymamy tutaj. Musimy to przeanalizować, przemyśleć, gdzie jeszcze można by je upchać, żeby je przytrzymać, zanim trafią do tunelu, bo jednak wiecie, to nie jest poliwęglan, to jest folia, więc ja nie mogę tak się spieszyć, żeby je dać do tunelu. I oczywiście wcześniej muszę zahartować, więc to jest cały proces. No ale mam nadzieję, że będą fajne. Wcale nie są małe, zobaczcie. Piękne pomidorki, tak wyglądają po przepikowaniu. Nawet jeśli niektóre były wyciągnięte, to słuchajcie, no i gdzie jest ta noga wyciągnięta? No gdzie jest? No jest schowana w ziemi, zakopana w ziemi i ona sobie stworzy korzeń, ta część się ukorzeni i problem zniknął. Także nie ma się co martwić, trzeba działać. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia w następnym vlogu.